Możemy podzielić sobie tego gupika na 3 części. Założyłem sobie 2 tony wody pod gupika i chciałem tam naprawdę ekstremalnie mało czasu spędzać na podmianach wody, na czyszczeniu szyb, na system podżwirowy na zeolicie i na piasku. Dobrze, to myślę, że możemy zacząć. Ja nazywam się Jacek Ambroszkiewicz, no i mam taką hodowlę ryb Gupikowa Laguna, która już od jakiegoś czasu nie jest gupikowa, ale to o tym parę słów potem jeszcze powiem, ale dzisiaj chciałem, póki pamiętam, jeszcze parę słów opowiedzieć o gupikach. Gupikami zajmowałem się 10 lat pod takim kątem, że hodowałem je na konkursy, konkretne odmiany i konkretne jakieś tam barwne standardy. I to jest właśnie logo mojej Gupikowej Laguny pokolorowane przez dzieci z przedszkola, z którego jestem bardzo dumny. I chciałem opowiedzieć o gupikach takich, nie takich, co spotkamy w sklepie, czy nawet gdzieś tam na hodowlach takich masowych. Chciałem opowiedzieć o gupikach konkursowych. Od razu chciałem też powiedzieć, że w Polsce odbywa się konkurs Mistrzostw Europy Hodowców Gupika. Odbywa się on w Płockim Zoo na początku września co roku, także zapraszam. Ja tam jestem członkiem tego klubu i jestem też sędzią międzynarodowym, jeżeli chodzi o gupiki. No i właśnie czym różnią się... Dzisiaj nie bardzo będziemy mówić o takich detalach, o standardach, ale pokażę Państwu kilka gupików, czym różnią się gupiki takie wystawowe od takich sklepowych. To jest ryba ze standardu triangiel, następny również triangiel, welon, proporczyk, dolny miecz, dwumiecz, lira, górny miecz, rakietka, to jest łopatka. No i przyznają Państwo, chyba mi rację, że takich ryb ciężko znaleźć w sklepie. No i generalnie na czym to wszystko polega i jakie detale, do jakich detali my jako hodowcy i jako sędziowie się czepiamy. Tutaj proszę, mamy taką oto grafikę przygotowaną przez mojego znajomego Volkera Schmidta. Tu mamy przykładowego gupika, który jest standard, taki jak powinien być ten standard. I proszę zobaczyć, ile mamy różnych błędów. Tutaj ogon jest trochę mniej zaokrąglony, więc za to będą gdzieś tam, to jest wada. Tu na przykład płetwa grzbietowa jest zbyt wysoka, więc to też jest wadą. Niektóre gupiki na przykład mają kształt ciała tutaj zbyt bardzo wybrzuszony, czy ta rakietka, tutaj ten ogonek jest zbyt duży, bardzo postrzępiony, więc naprawdę tych detali, na których się skupiamy, jest cała masa, ale oprócz tych detali są jeszcze takie detale hodowlane, o których też opowiem. Może do tych detali takich konkursowych wrócimy później. A to są na przykład notatki moje prowadzone z hodowcą z Japonii. I to jest ogon prawidłowy samicy, a tutaj mamy ogon, który ma jakiś tam wzorek i tu ma zaburzenia na ogonie, więc naprawdę patrząc na takie gupiki sklepowe, nikt na to nie patrzy, czy on ma taki ogonek, czy taki, a u nas taka zmiana na ogonie rzutuje na całe pokolenie ryb i powoduje pewne wady, które są gdzieś tam przez nas niepożądane. Więc to naprawdę w tych gupikach są mega detale bardzo ważne. I na początku chciałem też powiedzieć, jak to wygląda ze strony takiej osoby, która chce sobie mieć gupiki. I pierwsze takie skojarzenie jest takie, że idziemy do sklepu, kupujemy sobie parę, jedną, no i za pół roku z tej pary będziemy mieli cały zbiornik takich samych ryb. No, jest to bardzo błędne założenie, ponieważ
czy u ludzi, czy u zwierząt. Jeżeli mamy na przykład trójkę dzieci, no to te dzieci, pomimo że z tych samych rodziców, nie są takie same, prawda? Jedno będzie wyższe, drugie będzie niższe. Różne rzeczy tam się mogą zadziać. Tak samo w tej populacji głupika w miocie niektóre ryby będą wybitne, niektóre będą słabe, a większość będzie takich średnich, prawda? Więc my staramy się z tych gupików wybrać te najlepsze i utrwalać te cechy. Drugą taką rzeczą, którą ludzie właśnie sobie, zaczynając przygodę z gupikiem, myślą, że weźmiemy sobie jedną odmianę gupika, jedno akwarium, on się będzie tam mnożył, rósł i będziemy sobie wybierać. To też jest bardzo błędne założenie. Ja u siebie miałem 20 zbiorników podzielonych na pół, takich po 128 litrów. I w każdym z tych zbiorników trzymałem sobie oddzielnie mioty i z każdego tego miotu wybierałem sobie osobniki do dalszej selekcji. Też dla mnie gupik w jednym akwarium to jest taki dość temat, znaczy teraz trochę mam inne ryby i widzę różnicę w zachowaniu u gupika, który właściwie tylko sobie pływa i je, a jak mam inne ryby, no to widzę paletę tych zachowań i szczerze powiedziawszy, to wolałbym chyba hodować inne ryby w jednym akwarium niż gupiki, na przykład kolcobrzuchy, które mają ciekawe zachowania. Mam dwa gatunki, które różnią się diametralnie od siebie, niż te gupiki, które tak naprawdę trochę się ten samiec popręży przed samicą, trochę gdzieś tam się poganiają i właściwie to jest tyle. Także ja podszedłem do tego tematu, że chciałbym mieć jedną odmianę, ale nie w jednym akwarium, tylko w kilkunastu. I jakby posiadając oddzielnie te mioty, analizując to, jakich rodziców dobrałem do którego miotu, które cechy chciałem poprawić i czy mi się to udało, czy nie. To jest naprawdę bardzo fascynująca rzecz. I no powiem szczerze, że teraz miałem jedną odmianę przez 3 lata i wcale nie chciałem z niej rezygnować, tylko w pewnym momencie stwierdziłem, że tak powiem, nadszedł czas na, że tak powiem, rozmnażanie innego gatunku i zająłem się rozmnażaniem gatunku Homo sapiens. Polecam Państwu, jeżeli ktoś się zastanawia, czy chce mieć dzieci, polecam, ale na hodowlę gupika wtedy nie ma naprawdę czasu i po prostu zrezygnowałem z tych gupików, bo jak Państwu potem pokażę, miałem cały plan hodowlany rozpisany na miesiące, co, gdzie, jak i kiedy, także zaraz do tego przejdziemy. I tak, musimy jeszcze rozróżnić posiadanie gupika w jednym akwarium. No to jest z reguły tak, że mamy sobie akwarium, jeszcze to jest pewnie dla dzieci, czy nawet sami. To jest nasze pierwsze akwarium, no to kupujemy sobie gupiki. Tam pływają gupiki krzywe, trochę z garbatą głową i to wszystkie gupiki te kochamy i w ogóle one są cudowne. No ale z drugiej strony one potem przekazują te cechy, które są niepożądane w populacji. No i niektórym to się podoba, niektórym nie. Na przykład kupimy sobie w sklepie jakąś tam odmianę, jedną, drugą, trzecią, one się pokrzyżują, nigdy nie wiemy, co z tego wyjdzie. Jeszcze może po drodze zdechną, bo jakieś bakterie przywieziemy, czy inne pasożyty. No i tak wygląda hodowla czasami gupika w jednym akwarium. Druga rzecz to są gupiki hodowane na handel. No to sprzedawcy, znaczy hodowcy, którzy hurtowo hodują te ryby, nie zwracają uwagi na takie detale, na które Państwu powiedziałem. Ta ryba ma być duża, ta ryba ma dawać dużo młodych, no i generalnie ma być kolorowa. A u nas są standardy, które właśnie gdzieś tam trzeba dopracować kształty, płetw i kolory. Także potem pokażę Państwu tabelki, w których będzie trochę więcej opisane, ale żeby nie było, że ja tak sobie wymyśliłem i wystartowałem od razu z hodowlą i wiedziałem, co zrobić, to oczywiście moja pierwsza hodowla wyglądała tak, że było 12 czy ileś akwariów i w każdym była oczywiście jedna odmiana gupika. Filtracja była beznadziejna. I generalnie to było słabe, więc naprawdę, jeżeli ktoś chce tak zaczynać, to nie polecam, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
No i po paru latach doszedłem właśnie do czegoś takiego i ja uważam, że najważniejsze w hodowli gupika jest całe zaplecze sprzętowe, wiedza mniej więcej o żywieniu, a dalsza tam selekcja, wybieranie tych ryb, krzyżówki, no to już możemy dopiero wtedy, jak mamy tutaj cały system jakby, bo głównym moim założeniem tej hodowli było to, że ta hodowla nie ma być więzieniem. Założyłem sobie 2 tony wody pod gupika i chciałem tam naprawdę ekstremalnie mało czasu spędzać na podmianach wody, na czyszczeniu szyb, na nie wiem, czyszczeniu pokryw czy czegokolwiek, więc dostosowałem sobie tą całą hodowlę tak, żeby naprawdę to zajmowało jak najmniej czasu. Oczywiście hodowlę przenosiłem 3 razy, więc różne wnioski wyciągałem. Najfajniejszy mój wniosek jest taki, żeby mieć dostęp do regałów z tyłu. Zaraz tu pokażemy, bo na regałach z tyłu mam całą elektrykę w moim innowacyjnym systemie antyzalaniowym, czyli wsadziłem całą elektrykę w doniczki i ponieważ lokal mam w jakimś dużym budynku, gdzie jak wywalę korki, to wywala na całym piętrze, więc wolę nie podpadać innym wynajmującym, dlatego ten system się super sprawdza i odkąd go mam, to nie wywaliło korków, no chyba że była jakaś mega powódź i po prostu lało się po ścianie. Ważne jest też na hodowli, żeby mieć dostęp do akwariów, dlatego wybrałem sobie takie oświetlenie, które bardzo mało miejsca zajmuje i pozwala mi to swobodnie działać przy akwariach. Ważnym elementem w mojej hodowli było też zasilanie awaryjne, ponieważ tam, gdzie wynajmuję lokal, często jak jest burza, to wywala prąd, więc po prostu mam zasilanie awaryjne podpięte i filtry na powietrze chodzą przez 8 godzin, jeżeli nie ma prądu. Następnym elementem jest filtracja, ponieważ filtracja wody z kranu. Ponieważ bardzo często na jesień i na wiosnę leciało mi mleko po prostu z kranu. No i chciałem zrobić podmiany, bo już był czas na podmianki, a tu okazywało się, że woda nie nadaje się w ogóle do podmian, więc zamontowałem sobie filtry narurowe, bardzo polecam. To są sznurki, węgiel i ceramika i po prostu tą wodę można pić z kranu już bezpiecznie. Odkąd zamontowałem te filtry narurowe, nie mam żadnego problemu z wodą i woda wygląda tak. Do tego system dolewania wody mam bardzo prosty. Staram się ograniczyć jak najbardziej, ponieważ nie ma na hodowli nic bardziej wkurzającego, jak staramy się, dbamy o te ryby, mamy jakiś tam plan hodowlany, założenie, że na przykład na ten i na ten miesiąc mamy mieć konkretną ilość samców, a przychodzi tak, że akurat woda poleciała z kranu jakaś syfiasta, no i wywala nam albo cały zbiornik, albo pojedyncze ryby mają pęknięte ogony, albo jakieś narośle, a w tej hodowli właśnie takiej na konkursy wybiera się najlepsze ryby z miotów. No i jeżeli akurat tą najlepszą rybę z miotu trafi pęknięty ogon, czy jakieś bakterie, no to ta ryba już jest na konkurs na pewno zbędna, a do rozrodu no to trzeba leczyć i zastanawiać się, czy gdzieś ona tego dalej tam nie przekaże i więcej ryb nie będzie chorych, więc po prostu mnie to dobijało. No i system dolewania wody miałem bardzo, bardzo prosty, 3 akwaria retencyjne, w których dawałem sól i uzdatniacz do wody. I ta woda była napowietrzana przez głowicę cały czas i potem po prostu sobie dolewałem do każdego akwarium. Kiedyś jeździłem z beczką, ale nie polecam, ani wiaderek też. Szkoda pleców, szkoda nerwów i z beczką też czasami się coś rozleje. Wylewam wodę przez pompę, po prostu podłączam i mam taki system zaworów.
Odkręcam sobie po prostu jeden zawór i sobie woda leci i to naprawdę na całej hodowli 40 minut zajmowało mi podmiana 20% wody i dolanie 20% wody. Jak zaczynałem hodowlę gupika, filtrację miałem taką i ona miała, właściwie była bardzo mało wydajna i miała jeszcze taką wadę, że jak wymieniałem gąbkę, to bakterie z tej gąbki po prostu ginęły i było zagrożenie, że wybije mi to całą populację, albo zdarzyło mi się kiedyś, że gąbka była prawdopodobnie cięta jakimś nożem z klejem, nie wiadomo jakim i po prostu wtedy ryby mi jakieś chemikalia wybiły, a to było naprawdę super stado, więc musiałem coś z tym zrobić. Generalnie na hodowli do filtracji czy do tego systemu wylewania wody polecam Państwu zrobić sobie instalację z takich rurek RL16. To są rurki co prawda do elektryki, połączone takimi kolonkami do ciepłej wody. To wchodzi na ścisk i praktycznie całą tą instalację miałem porobioną tak, że wszystko na ścisk i to zdaje super po prostu egzamin, bo montaż tego wszystkiego jest błyskawiczny. Na swojej hodowli mam 20 zbiorników. Założyłem sobie, że wszystkie te zbiorniki będą takie same, 128 litrów. One są podzielone na pół szybą, które mogę wyjąć. Więc jak chcę, to mam cały zbiornik, a jak chcę, to mam po prostu to wszystko podzielone. Bardzo fajna rzecz, gdzieś podpatrzyłem to w sklepach zoologicznych, oklejenie zbiornika z 3 stron, ponieważ nigdy nie byłem fanem skrobania glonów z szyb, więc jak mam 3 szyby czarne, no to tych glonów nie widać. Więc jest bardzo fajny sposób na zaspokojenie swoich jakichś tam walorów estetycznych i nie patrzenie tego na to tylko wytarcie przedniej szyby. Z systemem filtracji też kombinowałem, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że wszystko mam dopracowane na hodowli oprócz najważniejszego, czyli systemu filtracji. Tu miałem taki łączony gąbkowo-żwirowy, ale gdzieś tam na swojej akwarystycznej drodze spotkałem Maćka Koczko, pewnie to jest znany bardzo wielu osobom system podżwirowy na zeolicie i na piasku. Powiem szczerze, że polecam to rozwiązanie. Tu jest 10 litrów zeolitu i 20 kg piasku. Przy małych obsadach te filtry, to podłoże się nie zapycha. Miałem tak po 40-60 gupików w takim akwarium i to podłoże praktycznie się nie zapycha. Mam te podłoża w niektórych akwariach przez już 3 lata i w niektórych nic nie zmieniałem. Miałem zbiornik na odpady, w którym miałem 400 gupików, to tam się zapychało. Szczególnie jak nakarmiłem granulatem. Jak się karmi artemią, to nie, ale jak się karmi wysokobiałkowym granulatem, to on strasznie to zapycha. Momentalnie po prostu wszystko praktycznie siada. No i tutaj mam system dolewania wody, kotniki. To się wydaje wszystko takie błahostki, ale to naprawdę w takich kotnikach to są kotniki z Happetu XXL z siatką, tylko to nie jest taka siatka z Castoramy, bo ona ma trochę za duże oczka i jeżeli da się tą z Castoramy na przykład, no to czasami łby samic wchodzą w te kotniki i po prostu no, ta samica zdycha, bo ani ją wyciągnąć w jedną, ani w drugą stronę. I to jest taka siatka, ja to kupiłem gdzieś w sklepie ogrodniczym i chyba takie siatki są jeszcze gdzieś na balkony, jak się robi takie jakieś przesłony, to właśnie one mają o milimetr mniejsze oczka, ale to sprawia bardzo dużą różnicę i testowałem sobie też te kotniki pod względem takim, jak te samice nasze znoszą to wszystko. W takich małych trochę się stresowały, w większych było lepiej, ale w pewnym momencie już stwierdziłem, że będę robił tak, bo już mi się trochę nie chciało bawić w odławianie tych samic, więc dawałem im po prostu sera Biofibres na masę tych takich zielonych nitek i te samice sobie pływały jak najbardziej w spokoju, dawały dużo młodych i ten odchów młodych był
był na wysokim procencie. I tu mam takie drobne usprawnienie. Jeżeli ktoś myśli nad pokrywami, nad akwarium, to polecam poliwęglan komorowy, a nie szkło. Szkło jest ciężkie i się tłucze. Szkła tyle natłukłem w życiu, że to masakra, a poliwęglan mam od kilku lat i jest naprawdę w porządku. A tu. I teraz tak, przejdźmy trochę do tego, jak wyglądały moje plany hodowlane. Muszę przyznać, że byłem dość konsekwentny, jeżeli chodzi o swoje plany i założenia hodowlane. Tak jak tu Państwo widzicie, miałem konkretnie rozrysowane kiedy, w jakie dni, co robimy. Także trzymałem się tego planu dość mocno. Przy małym dziecku nie ma żadnych planów, więc po prostu zrezygnowałem z tego wszystkiego. Ja też byłem dość nietypowym hodowcą, bo hodowałem tylko jedną odmianę gupika. Dużo osób ulega takiej pokusie, że bierze kilka odmian, ale ja uważam, że poznając jedną odmianę, hodując ją przez parę lat, dostrzega się takie detale, że po prostu ktoś jak hoduje kilka odmian i ma dużo tych zbiorników, to nie jest w stanie tego wychwycić, co ja byłem w stanie wychwycić właśnie bazując na jednej odmianie, ponieważ na przykład ja miałem ryby z takim drobnym wzorem na ogonie, to wybierałem sobie kilkanaście samic z różnymi wzorami na ogonie i sprawdzałem, co po każdej samicy wyjdzie, bo miałem możliwość odłożyć jedną samicę do jednego akwarium, odchowywać mioty oddzielnie i właśnie na tym powinna polegać ta hodowla gupika na konkursy. Zresztą nawet nie na konkursy, ale w domu. Wtedy ten gupik jest naprawdę ciekawy i można naprawdę sporo zależności między nim. Tu miałem rozpisane, kiedy były wykoty, ile sztuk, od jakiej samicy i co tam mam do zrobienia, czy na kiedy mogę się spodziewać jakichś efektów. Tu mam taką tabelę przedstawiającą, kiedy powinienem zebrać młode. No to tak. Czyli mamy, jak zbieram młode w sierpniu, bo konkursy gupika zaczynają się od kwietnia. Zbieram młode w sierpniu, więc w kwietniu będę miał to tak, 8, 7, 6 i 5-miesięczne ryby. Akurat w moim standardzie to był ich wiek najbardziej pożądany, żeby miały te najlepsze cechy. I jak to w populacji bywa, czasami niektóre samce w wieku 5 miesięcy osiągały te najlepsze efekty, a niektóre w 8. Więc miałem ryby na każdy miesiąc, na każdą wystawę miałem z 4 różnych miesięcy ryby i tak przez cały sezon, który trwa od kwietnia do października. Przez cały sezon byłem, że tak powiem, zabezpieczony, jeżeli chodzi o liczbę wystawianych ryb na każdy konkurs. No i tutaj jest to w trochę w innej formie. Na każdym konkursie, a może wrócimy, opowiem trochę, co się ocenia. Co się ocenia na takich konkursach gupika? Konkursy gupika są w 2 kategoriach. Są to pary, czyli samiec i samica oraz trójki czy samce. Plus samica, która nie podlega ocenie. I na takim konkursie gupika możemy podzielić sobie tego gupika na 3 części. To jest tułów, płetwa grzbietowa i płetwa ogonowa. No i u samca oceniamy wielkość, kształt i kolor wszystkich tych 3 elementów oraz żywotność. To żywotność wiadomo, jeżeli ten samiec sobie pływa tak żwawo po akwarium, no to jest bardzo to fajnie oceniane. Poza tym, jeżeli on jest żywotny, to on prezentuje te swoje wszystkie zalety, i no, dzięki temu uzyskuje więcej punktów. No jak ktoś nawet w pomieszczeniu czy na imprezie jest wesoły i zagaduje, no to dostaje, jest oceniany przez społeczeństwo trochę lepiej niż taki smutas, co gdzieś tam sobie siedzi w rogu i do nikogo się nie odzywa, prawda? Więc mamy tutaj
ciężko jest ocenić wielkość, no to gupiki akurat w standardzie triangiel mają mieć 26 mm długości ciała i właśnie na konkursach gupika to są wszystko proporcje. Ciało i ogon muszą mieć odpowiednie proporcje. Ciało to jest 26 mm, ogon to ma być 80% długości ciała, odpowiedni kąt 70%. Tutaj te wykończenia płetw są bardzo ważne. Do tego mamy tutaj wykończenie całego ogona, tej płetwy końcowe. Zwracamy uwagę na ciele, na przykład na to, czy nie ma tutaj jakichś garbów, czy w ogóle kręgosłup jest prosty, czy to ciało jest takie muskularne, czy może jest takie trochę bardziej spłaszczone, czy klatka tutaj piersiowa jest dobrze rozwinięta. Płetwa grzbietowa powinna się wznosić trochę bardziej pionowo i tutaj powinna być zakończona tak prostokątnie, więc naprawdę tych cech jest bardzo dużo, plus do tego dochodzi jeszcze kolor. Ten kolor musi być intensywny, akurat w tym standardzie bardzo jednolity, no i ciało powinno być, wszystkie te trzy elementy powinny współgrać, więc tak naprawdę jest cała masa rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę tylko u takiej jednej rybki. A jeszcze jak mają być trzy takie same, to już w ogóle jest wesoło, żeby czasami dobrać takie zestawy. No ten samiec na przykład, może to trochę zdjęcie, ale tutaj widać, że on tak trochę jest garbaty, prawda? Nie był taki prosty jak tamten poprzedni, tylko on już tak trochę ten ogon mu ciąży i to już ten kształt ciała nie byłby tak idealny jak tamten. Możliwe, że to jest zdjęcie, dlatego ja nie bardzo przepadam za ocenianiem ryb ze zdjęć przede wszystkim, a tym bardziej w internecie, bo to dla mnie jest już tak trochę... Poszło to do przodu, ale bardzo według mnie dziwną stronę. Tutaj na przykład welon. Nie chcę się pastwić nad tym standardem, ale to jest taki standard, który był popularny ileś lat temu, kiedy te gupiki, bo tak naprawdę gupiki pod względem jakimś tam hodowlanym są zmieniane przez hodowców przez powiedzmy 100 lat. No i kiedyś taki ogon to robił wow. No ale jak Państwo widzieli przed chwilą te dwie ryby, które pokazałem, no to już nie do końca tak jest idealny ogon. Poza tym on powinien być tu wcięty, ale nie jest. Więc to też na przykład w tym przypadku to jest wada tej ryby. Powinien być tu trochę bardziej zaokrąglony i wcięty. Ale to są takie standardy już mało popularne, mało kto je hoduje, więc czasami nie warto tutaj... O, tu mam w ogóle zdjęcia jeszcze Andrzeja Kociołkowskiego i to jest w ogóle ryba Andrzeja Kociołkowskiego, która w Płocku u nas na konkursie wygrała standard dolny miecz, także brawo. Dobrze, pokażę Państwu jeszcze na przykład, czym się różni ten samiec od tego. To jest lira, a to jest dwumiecz. Ten dwumiecz, u niego płetwy idą w miarę prosto. Ten akurat trochę albo tak ma, albo jest trochę w takiej, chyba trochę tak ma, że ma lekko zaokrąglone, więc za to możemy uznać to u niego za wadę. Tak samo, słabo to troszkę widać, ale tutaj kończy się jego część ogona bezbarwna. Ona powinna być trochę krótsza, ona prawie zajmuje połowę. Te miecze powinny być dłuższe. Poza tym one mają tu jakieś takie uszczerbki, co też jest kiepskie. Ale za to samicę ma bardzo fajną. Tutaj u samicy nie oceniamy kolorów, bo w niektórych standardach te płetwy nie mają kolorów, więc oceniamy tylko wielkość i kształt. I ta samica akurat jest ogromna, fajna. Do tego jest tu bardzo silnie zbudowana, ma piękną linię grzbietową, nie ma tu żadnych dołków ani nic i nasada ogona jest wspaniała. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w logo mojej hodowli była samica, nie samiec, bo wszyscy robią sobie, jak hodowcy gupika, robią sobie logo z samcami, a ja stwierdziłem, że samice są nawet ważniejsze niż samce w hodowli, więc ja mam akurat samicę. Także ta jest naprawdę bardzo, bardzo fajna.
A ten samczyk to jest lirka i całkiem fajna, bo on powinien mieć tutaj takie zaokrąglenie, które jest troszeczkę widoczne i te płetwy właśnie powinny mu iść w taki kształt liry. I to jest bardzo fajny kształt tego ogona. Za to samica jest taka szczupakowata, jest taka chuda, trochę za bardzo wydłużona. Ten ciało ma nawet takie w miarę muskularne, ale tutaj brzuch jest już taki trochę gorszy, więc na to by można było zwrócić uwagę na takim konkursie i odjąć jej tam punkcik. Tutaj na przykład mamy górnego miecza i to jest całkiem fajny zestaw. W ogóle na konkursach gupików jest tak, że jak ryba ma takie jednolite ciapki, no to jest wada, albo może i zaleta naszego systemu sędziowania. Jak ryba ma takie jednolite ciapki i w ogóle w standardzie na przykład takim to się nazywa snake skin, łatwo jest uzyskać taką barwę jednolitą i ona generalnie wszystkim się podoba, więc za taką rybę sędziowie często dają duże punkty za kolor, bo ten kolor jest jednolity, intensywny. Ta ryba jeszcze pływa, tu ma fajną nasadę ogona, fajne kształty, więc to jest taki zestaw, który na pewno gdzieś tam na konkursie fajne punkty zdobył. Ta samica też jest całkiem w porządku. Ten ogon mógłby być troszeczkę dłuższy i może nie zaokrąglać się w dół, tylko tak iść bardziej poziomo. Rakietki. Rakietki generalnie w sklepach bywają, tylko że to są takie pseudo-rakietki, bo tutaj to, co tu widzimy, to w sklepie mniej więcej znajdziemy, ale to jest najważniejsze. Ten ogon po prostu jest okręgiem. W sklepie raczej nie ma takich, bo te ogony idą tak, jakoś tam sobie gdzieś tam coś jest pomiędzy. I to też trzeba dobrać i samca, i samicę o takim kształcie ogona, żeby takie efekty uzyskać. No tutaj ta rakietka jest naprawdę bardzo fajna. Nie bardzo jest się tutaj tak naprawdę co przyczepić, tak patrząc na to na zdjęcie. Ewentualnie można zwrócić uwagę, że ta płetwa jej grzbietowa, ona powinna się kończyć tutaj. A ona gdzieś tutaj się urywa, idzie tutaj na dół i właściwie tego elementu powinno nie być. Powinno być tutaj. I tutaj jeszcze ma taką wyrwę. To naprawdę przy rybach widać. Ja kiedyś, jak robiłem sobie takie eksperymenty, zabawy, że zapraszałem kolegów akwarystów, którzy siedzieli w akwariach i pokazywałem im gupiki i oni mówili wszystkie takie same. No ale jak im pokazałem właśnie detale, o którym Państwu mówię, to sami zaczęli zauważać, że tych detali jest naprawdę dużo i naprawdę fajne rzeczy można w tym wszystkim odkryć. Dlatego mówię, że jak się hoduje jedną odmianę, to jest naprawdę dużo można zobaczyć. Dobrze, rakietki były. Także czy teraz Państwu trochę się rozjaśnia ten slajd? Ile rzeczy można znaleźć w budowie tych ryb? Także naprawdę polecam, bo zabawa jest przednia. Bardzo dużo można się dowiedzieć. Zresztą na przykład jest też tego taki plus, że u mnie w pracy teraz dostali niektórzy angielski z jakimś tam lektorem, takie pogadanki po prostu. Firma niby płaci, ale no, dla mnie to w sumie nie jest nic takiego super, bo jeżeli ja jeżdżę po Europie czy po świecie i poznaję ludzi, to z reguły porozumiewamy się po angielsku, więc no, mam też znajomych ze Stanów czy z Anglii i mam kontakt z tymi native speakerami, z ludźmi, którzy posługują się angielskim na co dzień za darmo, więc to naprawdę też jest duży plus jeżdżenia po konkursach i po prostu udzielania się w tym wszystkim, bo no, benefitów jest naprawdę dużo. Dobra, gdzieś tam skończyliśmy sobie na kotnikach. To było. I tak, tu byśmy wrócili do konkursów. Ja byłem bardzo skrupulatny, jeżeli chodzi o swoje oceny konkursowe. I tak jak mówiłem, samca
Oceniamy wielkość, kształt i kolor. I tutaj mamy maksymalne punkty 8, 5, 10, 5 za ciało, płetwę grzbietową i płetwę ogonową wielkość, kształt, ciało, płetwę grzbietową ogonową i kolor tak samo. I miałem po prostu dane z każdego konkursu. Na przykład to były 3 konkursy, 3 ryby z jednego konkursu i miałem porównanie, że mam na przykład tutaj mam 6,67, czyli ta ryba była troszeczkę za mała, jeżeli chodzi o wielkość ciała. Na przykład za kształt ogona to już są naprawdę topowe punkty. Ja nie daję więcej na konkursach niż 16, więc było tutaj, tutaj było już maks, co mogę uzyskać, no ale na przykład za wielkość ciała mogłem trochę te ryby poprawić. Tylko że z gupikami, szczególnie trianglami, jest tak, że jeżeli samiec jest starszy, no to ciało mu rośnie, ale już nie ma siły nosić tego ogona. Więc potem, jeżeli on jest duży, to już ten ogon mu tak pływa, więc dostanie, że tak powiem, punkty ujemne za witalność i pewnie za inne cechy, no bo tak jak wspomniałem, jeżeli ryba nie pływa tak żwawo, no to już nie ma takiej chęci do oceniania jej tak wysoko. Więc trzeba było znaleźć balans pomiędzy tym wielkością ciała, wiekiem ryby, a tym, żeby ten cały zestaw punktów, żeby dawał nam jak najlepsze rezultaty. Ja akurat hodowałem ryby takie niekonkursowe, niepopularne i analizując to wszystko, te punkty, przegrywałem tylko za kolor, bo jeżeli ktoś hodował takie triangle całe czerwone, całe niebieskie, to dostawał dużo więcej punktów tylko i wyłącznie za kolor. Ode mnie, gdzie ja miałem te ryby trochę bardziej takie stonowane i stanowiło to dla mnie bardzo dużą satysfakcję, bo praktycznie jakbym zajął się pewnie standardem bardziej konkursowym, to byłyby te wyniki fajniejsze. Aczkolwiek, już się Państwu pochwalę, raz mi się udało być 3. w Mistrzostwach Europy za cały sezon, także udało mi się to zdobyć właśnie trochę innymi rybami niż wszyscy, którzy lecą po puchary. I właśnie to było najfajniejsze, bo jeżeli można tak zrobić, był taki hodowca, który sobie nakupował różnych standardów, wygrywał pucharów i tak naprawdę już go nie ma, bo wygrywanie pucharów na tych konkursach, to dla mnie to jest chyba najnudniejsza rzecz z tego wszystkiego. Mam satysfakcję z tego całosezonowego jako docenienie swojej pracy, ale bardziej mnie cieszyło, że cały sezon potrafiłem przygotować ryby na konkretny czas, na konkretne wystawy. Przygotowałem sobie też taktykę, bo wystawiałem po 4 zestawy na jednej wystawie, bo przyjąłem takie założenie, że miałem tam ryby czerwone i niebieskie, że część sędziów lubi czerwone, część lubi niebieskie. Jeden czerwony na przykład siądzie na dnie i nie będzie już tak wysoko punktowany, drugi tam pęknie mu ogon, więc wystawiałem 4 zestawy, miałem dużo większe szanse na zdobycie lepszych punktów i to naprawdę działało przez kilka sezonów. Dodatkowo, ja powiem szczerze, chyba miałem dopracowany, albo pracowałem nad dokładnie każdym elementem hodowli gupika. I bardzo ważnym elementem hodowli gupika jest artemia. Jeździłem po całym świecie, pytałem się hodowców, czym karmicie ryby. No to metody były różne, ale wszystko było łączone w jeden wspólny element i to była artemia. Żywa artemia, wylęg. Dlatego musiałem nauczyć się wylęgu artemii. No, zaczynałem tak, wylęgała się, ale potem stwierdziłem, że chciałbym ten proces zoptymalizować i uzyskiwać jak najlepsze rezultaty. Nawet gdzieś napisałem do magazynu Akwarium artykuł o wylęgu artemii, gdzie analizowałem tam, że dodałem wodę taką, temperaturę taką albo taką, więcej soli, mniej soli, wodę utlenioną, sodę. Tam było bardzo dużo tych elementów. Poświęciłem na to sporo czasu, żeby to wszystko dopracować. Nawet miałem dopracowane kształty butelek. Ten po prawej mojej był zły, a ten po lewej był lepszy. Kamienie napowietrzające też miały znaczenie. Najfajniejsze są te takie niezatykające się, bo one nie robią piany na górze i ta artemia, cały wylęk zostaje
Miałem wypisane dokładnie ile wszystkiego pododawać. Tabletki do soli polecam takie do uzdatniania, takie tam w 25-kilogramowych workach, bo one mają 14 gramów ważą, czy 12. I po prostu zawsze nie musimy tego ważyć, tylko dajemy odpowiednią ilość tabletek na odpowiednią ilość wody. No i to zawsze to działa. Dlatego ja nie lubię hodowli takich robaków, jakichś auloforusów czy innych, bo raz, że nie mam do tego ręki, a dwa, że nie jest to jakoś miarodajne i wydajne tak, jakbym chciał. Artemii, jak wiem, że nasypię 2 łyżeczki, to będę miał tyle i tyle tej artemii konkretnie. Praktycznie za każdym razem miałem powtarzalne ilości. No i tam zbiór. Ja robiłem tak. Najlepiej zdawać żywą artemię, ale kiedyś miałem taki przypadek, że artemię jak podałem taką niedobrze wypłukaną, to ryby dostały jakieś zapalenia jelit czy coś takiego, pozapychały mi się jelita, więc ja tą artemię czyściłem bardzo porządnie. Tu nie widać nawet ziarenka jakiegoś tam niewyklutego i potem mnożyłem duże ilości i potem porcjowałem to sobie na strzykawki do zamrażarki i potem moje ryby akurat nie miały problemu z jedzeniem takiej zamrożonej, więc miałem tego bardzo dużo. Nawet na koniec już jak nie miałem czasu, to mnożyłem artemię w 60 litrach i wychodziło mi raz na kwartał namnożyć sobie artemii, żeby dla tych moich gupików wystarczyło, więc robiłem sobie różne tam doświadczenia. Artemię podawałem przez taką tryskawkę i też mała taka ciekawostka, ta po prawej tryskawka z takim wielkim otworem to ciśnienie wywalało korek, a ta z mniejszym nie wywala już ciśnienia, więc można sobie użyć takiej malutkiej. Nawet wyciągnąłem jedną rzecz przydatną z baru, bo kiedyś jak byłem w barze, to zobaczyłem, jak kelner myje kufle po piwie. Właśnie miał taki ten strumień od dołu i butelki, dzięki temu nauczyłem się szybko myć. Nie musiałem tam ręki wsadzać, a jeżeli ktoś chce wsadzać rękę do butelki, to polecam właśnie tym drenem sobie tą butelkę owinąć i wtedy się ręka nie kaleczy. Dobrze. Nie wiem, czy jeszcze coś opowiadać, coś rozjaśnić o tych konkursach, czy coś będziemy się znęcać nad tymi rybami, co pokazywałem na początku? Czy mają Państwo jakieś pytania? Może jakie parametry wody? Jakie parametry wody? To znaczy generalnie ja nie lubię mierzyć parametrów wody. Ustabilizowałem sobie temperaturę na 25 stopni. No, stwierdziłem, że nie za nisko, nie za wysoko. Polecam wtedy, jak się ma dużo akwariów, kupić jeden termometr skalibrowany. No i wtedy kupić 20 termometrów takich szklanych, z najzwyklejszych z zoologa i każdy z tych szklanych termometrów sobie skalibrować według tego jednego głównego, ponieważ jak miałem termometry z zoologa, to nawet 8 stopni potrafiło być czasami na nich różnicy, więc polecam taki myk. Co do parametrów wody, jak hodowałem ryby w Puławach, była twarda woda. Wydaje mi się, bo to było okres czasu i moje zaawansowanie, jeżeli chodzi o gupiki, było też trochę inne. Wydaje mi się, że na twardej wodzie te gupiki były bardziej odporne na choroby i bardziej wytrzymałe. Potem przeprowadziłem się do Nowej Dęby na Podkarpacie, gdzie w ogóle nie mam twardości wody praktycznie, bo tam jest jakieś coś jest zanieczyszczone źródło i oni to tam uzdatniają sobie dodatkowo. I wydaje mi się, że te gupiki w Nowej Dębie były takie trochę bardziej wiotkie, że tak powiem. I w pewnym momencie zacząłem dodawać sól, a potem jeszcze trochę minerałów. I mam wrażenie, że jakość tych ryb się poprawiła. Zresztą dałem im potem jeszcze witamin trochę, więc nie do końca też... Bo to... Nie do końca mogłem wywnioskować, który z tych elementów był najważniejszy, bo jak wcześniej robiłem na przykład doświadczenia na artemii, no to jak robiłem napowietrzanie na przykład, znaczy zmieniałem tylko jeden element
Na powietrzaniu w jednym było bardzo duże, w drugim było mniejsze i sprawdzałem sobie wyniki. Potem jak miałem opracowane napowietrzanie, no to robiłem więcej sody czy więcej soli i tak każdy z elementów mogłem sobie sprawdzić. A tutaj akurat tak mi się złożyło, że kilka tych elementów dołożyłem i nawet u gupików warto poprawiać jedną cechę przy względnym zachowaniu całej reszty, żeby właśnie nie było tak, że tutaj poprawimy sobie w naszym obrębie jedną cechę, ale dodamy jeszcze ryby z innej populacji, bo wtedy już tak naprawdę nie wiemy, co miało wpływ na poprawę czy pogorszenie tej naszej jakości ryb. Więc parametry wody, no sprawdzałem, szczerze to sprawdzałem, też nie lubię tych testów robić wszystkich. Sprawdzałem, przewodność sprawdzałem. To jest fajne, bo jak jest przewodność, ja na przykład miałem 300 w kranie, potem podnosiłem sobie ją do 2000 solą i na przykład jak nagle się tam, znaczy mi się tak nie zdarzyło, ale jakby się nagle zrobiło 3000, no to znaczy, że ta woda już jest słabej jakości i trzeba zrobić podmianę. To jest fajny, więc ten, jak to się nazywa? Kondycjonometr? Konduktometr, no. Konduktometr polecam sobie kupić. Fajna sprawa, dużo ułatwia. Aczkolwiek mówię, mi przy tej filtracji i przy tych obsadach się nie zdarzyło, żebym miał jakieś tam skoki. Zresztą nawet jak coś z wodą się działo, to pierwsze co to widać po rybach, że trochę inaczej pływają albo któreś pęknie ogon i to jest pierwszym wskaźnikiem, więc testów nie robiłem. Miałem na fosforany, na azotany, azotyny, ale zrobiłem kilka razy. Zresztą ciekawe jest, że robiłem, nie pamiętam z jakiej tam firmy, testy i ta skala, którą dołączyli, nie zgadzała się z tym, co miałem w próbkach swoich. No i tak nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że mam w kranie w ogóle jakieś azotyny, azotany, ale w końcu zrobiłem z wody z butelki test i było taki same, więc stwierdziłem, że tak, albo jakaś pani sika tam w rozlewni wody, ale to już nie wiem. Cały czas dodawałeś soli do tych zbiorników? Czy... Znaczy soli dodawałem do zbiorników retencyjnych. Aha, czyli do lewej. Więc no. Także miałem ustalone stężenie soli tam w akwariach ogólnych, no i z retencyjnych leciało takie same stężenie. A długo ta woda stała w ogóle w tych retencyjnych zbiornikach? No, czasami dobę, a czasami tydzień, to zależy. Znaczy starałem się przy gupikach podmieniać co 3 dni, bo też miałem trochę świra. Teraz jak mam jakieś ogólne ryby, to raz na tydzień albo rzadziej, ale no to już jak mam jednego kolcobrzucha w 128 litrach, to chyba przeżyję. Ale no, generalnie starałem się tego pilnować, bo chciałem wykluczyć wszystkie elementy takie, które mogłem wykluczyć z tej hodowli, żeby mieć te ryby w dobrej formie, no bo zepsuć sobie sezon przez brak podmian wody, no to trochę kiepska Czyli sprawa. jakoś konkretnie wygląda dezynfekcja, na przykład, nie wiem, rąk, siatek, czy... Nie, właśnie o to chodzi, że jak miałem jedną odmianę, miałem system żywienia, podmian wody, wszystkiego miałem zamknięty, nic nowego nie dodawałem ani roślin, to nie musiałem się o to martwić. To jest właśnie najlepsze w tym wszystkim, że jak się miesza ryby, to co chwilę trzeba się martwić, patrzeć, badać. Zresztą też się nauczyłem sam trochę badać ryby. Znaczy pracowałem też w Instytucie Weterynaryjnym chwilę na zakładzie chorób ryb, więc tam też trochę podłapałem. Ale jak się coś działo, szczególnie na początku, albo wyłącznie na początku, to wiedziałem, co mam tam sobie zbadać i komu wysłać i o co zapytać, więc miałem trochę łatwiej. Ale właśnie to jest najlepsze, że jak się pozyska ryby od kogoś z pewnej hodowli, gdzie tam jest szansa, że on nie ma tego zakażonego czymkolwiek, no to potem się dostaje czyste ryby i to jest super praca, bo nie musi się człowiek o nic martwić, tylko ma opracowane żywienie, i to jest świetne. I pochwalę tutaj firmę Tropical jeszcze przy okazji, bo karmię w sumie artemią żywą i właśnie Tropicalem. Za pokarm ten Red Micro, super jest. Teraz i kryl też się poprawił na przykład. Kiedyś ten kryl był taki twardy, a teraz jest trochę miększy i fajnie się to rybom daje. I to też, bo ja wszystkie te pokarmy Tropicala właściwie sobie sprawdziłem i to też warto do nich wracać, bo krylem kiedyś nie karmiłem, bo mnie wkurzało, że nie mogę tego zgnieść tak jak chcę, albo za długo to czasu zajmuje. Red Miko był za duży, teraz jest mały i ryby to wpierdzielają jak szalone. Co było jeszcze? Softy.
Softy kiedyś, wydaje mi się, że jak je kruszyłem, to robiły się kulki mi w ręce, a teraz jak je pokruszę, no to się, tak, jest zmienione i dlatego warto do tego wracać. Czy jakikolwiek pokarm roślinny był w diecie takich ryb? Czy... To było artemia i drugim najważniejszym pokarmem była spirulina. Spirulina, ta super forte, to wszystkie ryby to wpierdzielają. No to jest ten. Z innymi pokarmami trzeba trafić, ale to jest super, no. Także, no jest naprawdę, tych elementów jest, oprócz tego, że trzeba gdzieś tam sobie wybierać, selekcjonować te ryby, no to samych elementów takich technicznych, karmienia czy różnych rzeczy jest naprawdę ogrom. Czy ktoś jeszcze ma? Słucham. Wymieniasz węgiel w tym na rurowcu. Jak miałem gupiki, to wymieniałem raz na miesiąc, a teraz nie pamiętam, kiedy wymieniłem. Ale robię też rzadziej podmiany, nie? Dużo rzadziej, więc no i... Ale chyba... Znaczy, każdy węgiel ma tam opisane, co ile litrów ma być wymieniony. Więc, ale najbardziej się zapychała ceramika. Bo ona tam ma 1 mikron... Czy jaka tam jest jednostka? Mikron? No, to szybko się zapycha. Także mam nadzieję, że... Zniwelować jakąś wadę, jeżeli na przykład ma górną płetwę, na przykład, tak jak wspominałeś, że jest na przykład zbyt długa zasłania kawałek ogon. Grzbietową. Jaki jest czas selekcji takiego? To możliwe, że tak, że Znaczy- w trzecim pokoleniu się pojawi już ryba, która będzie miała... Mówią tak, że płetwę ogonową poprawisz w 3 pokolenia, a grzbietową w 10. To jest, no, znaczy to zależy. Są różne metody. Albo można się przyjrzeć swoim samcom i samicom i coś próbować wybierać, albo coś dobrać z zewnątrz, jak ktoś ma populację fajnych ryb i ten. Tylko że chodzi o to, że jak dobierzemy ryby z zewnątrz, to inne cechy mogą nam się rozlecieć i trzeba sobie pomyśleć, czy nam się to opłaca. Czyli jak taką rybę bierzemy z innej hodowli, to jakaś cecha może być utajona, na przykład, której nie widzimy, czy zewnętrzna? Znaczy też, ale znaczy generalnie to patrzymy na to, co widzimy, nie? I można sobie na przykład gdzieś tam najlepiej być u hodowcy i zobaczyć, jak on to trzyma, bo na przykład może nam przywieźć jednego samca, który nam wyszedł w akwarium ogólnym, nie? Kiedyś gdzieś tam na konkursie sobie wybrałem jakiegoś dolnego miecza chyba czy coś, no i pojechałem do gościa. Jak zobaczyłem jego hodowlę, to chyba już nie chciałem potem jego ryb. A ta na konkursie mi się podobała, bo miała super kolory, nie? Więc no, to jest najlepsza metoda. Ja starałem się poprawiać to w obrębie swojej hodowli, ale na przykład jak miałem ryby z Azji, to często tam te ryby azjatyckie mają słabe nasady ogona. No i nie mogłem tego już poprawić, bo wszystkie miały tak, no nie? Tak? A jak często na przykład dochodziło do odświeżania krwi w tej populacji? Do czego? Do odświeżenia? Znaczy, rozmawiałem z profesorem genetyki gdzieś tam z Poznania i on mówił, że u ryb, znaczy u ssaków gdzieś tam na przykład krowa to rodzi 1-2 młode, nie? A gupik rodzi 50 na przykład i ten rozstrzał taki genowy jest dość dużo większy niż ten. I nie trzeba tak często odświeżać krwi. No ja teraz hodowałem ryby przez 3 lata i nie bardzo widziałem jakieś cechy takie, które je bardzo osłabiały, a nawet poprawiła mi się płodność, załóżmy, bo gdzieś tam myślę, że to przez karmienie głównie. Zresztą cechy znaczy środowisko też ma duży wpływ. Ja jak dostałem ryby od hodowcy, gdzieś mi wysłał właśnie, to był zaufany człowiek, ale wysłał mi takie, mówię, dobra, wyślij mi coś tam. Jak je zobaczyłem, to po prostu myślałem, że się rozpłaczę, ale okazało się, że one były w małym akwarium, gdzie było ich bardzo dużo. A jak u mnie pływało 6 sztuk, tam akurat wtedy było w 128 litrach, to te samce za parę miesięcy wyrosły na takich, że wszyscy się łapali za głowę, że to w ogóle z takiej ryby coś mogło tak wyrosnąć, więc jest bardzo dużo tych cech takich, na przykład ja dlaczego miałem 128-litrowe akwaria? Raz, że łatwe podmiany, a dwa, że na przykład jak wpuszczałem samicę do wykotu,
no to ona się wykacała z jednej strony i miod, na przykład trzymałem tam, powiedzmy, mieliśmy 40-50 sztuk do miesiąca wszystkie razem. Po tam miesiącu, 2-3 rozdzielałem sobie na płcie i te ryby praktycznie całe życie u mnie pływały w jednym akwarium, więc często hodowcy sobie trzymają w jakimś małym akwarium, żeby te ryby jadły, potem przerzucają do większego, potem jeszcze do większego. No to zmienia im się te parametry i czasami może się coś po drodze spierdzielić. A tak to po prostu mamy te ryby w jednych stabilnych warunkach i one żyją tak praktycznie całe życie i to jest duże też ułatwienie po prostu dla nas. Ja wspomniałeś o rybach z Azji, że posiadacie takie ryby. Czy one ciężko miały zaadaptować się do naszych warunków? Czy potrzeba wody EO? ja akurat, znaczy to były ryby z Azji, ale one w 3 lata były w Niemczech. Czy tam no, jakieś chwilę czasu, ale no, w sumie z Niemiec też musiały jakoś przejechać. Szczerze, jeżeli ma się dobrą filtrację, podmiany wody i stabilne parametry, to nie jest jakiś chyba wielki problem z adaptacją tych ryb. Jak miałem te filtry gąbkowe, to często mi się zdarzało, że coś nie ten. A tak to jak ściągałem sobie już na tej dobrej filtracji na tym moim systemie, to chyba nie miałem takiego przypadku. Raz miałem, że przyszły, a to zarobaczone, no to już no niestety. Ale to inna sprawa, wyszło po czasie. Także jest, mówię, tak jak mówię, jest zabawa, zapraszam do klubu, do KPR-u. Także, no jako sędzia też można sobie pojeździć, bo to sędziowie dostają wyżywienie i nocleg na takich konkursach, więc wystarczy tylko dojechać i no ja jak byłem na studiach, to wyjeżdżałem na miesiąc i jeździłem po kilku krajach w Europie na konkursy. Biznes. Co robiłeś z nadmiarem i minimum? Z nadmiarem? Sprzedawałem do sklepu. Ja mam zarejestrowaną hodowlę, to jak działy specjalne. To tam jest ryczałt i płacę teraz chyba 120 zł miesięcznie. Kiedyś było z 60 czy 30, nie pamiętam już, ale po prostu... Znaczy, ja miałem tak, że właściwie więcej sklepy ode mnie chciały niż mogłem wyprodukować, więc było fajnie. A zresztą gdzieś tam nie szedłem w tą stronę handlową, żeby nie utracić tej jakości swoich ryb i tej zabawy. No bo mówię, to już nie będę Państwa trzymał, dzięki.